Witam Państwa serdecznie. Tak się wylegują moje kotki. Takim to dobrze. Nie muszą pracować, sadzić, podlewać, zbierać, a żyją jak lordy. A my musimy dbać o swoje sadzonki, rozsady. Nasze rozsady rosną jak szalone i choć wyglądają pięknie, to nie nadają się do wysadzenia do gruntu, nawet gdy są roślinami lubiącymi zimno. Zanim posadzimy w swoim ogrodzie nasze sadzonki, musimy je zahartować. Cóż to takiego? Na czym polega hartowanie? Dlaczego jest ważne i jak to prawidłowo zrobić? O tym ten odcinek. Serdecznie zapraszam. Hartowanie to stopniowe przyzwyczajanie, w tym wypadku roślin, do zmiany warunków życia. Gdy rośliny trzymamy w domu, mają one idealne warunki. Mają ciepło, nie wieje na nie wiatr. Może jedynie nie mają dostatecznie dużo światła. Przez to, że rośliny mają takie warunki, są bardzo delikatne, wrażliwe. Gdy przenosimy je do szklarni lub bezpośrednio do gruntu, ich warunki bytowe znacznie się zmieniają. By nie doznały szoku, by tego nie odchorowały, musimy stopniowo przyzwyczajać je do zmiany warunków, do zmiany temperatury otoczenia, do promieni słonecznych. Gdy tego nie zrobimy, sadzonki mogą zacząć żółknąć, szarzeć, liście mogą wiednąć lub zaczną pojawiać jakieś plamki na nich. Roślina może przestać rosnąć, a nawet może obumrzeć. Jak zatem dobrze zahartować roślinę? Musimy to robić stopniowo. Na początku uchylamy okno, oczywiście gdy nie ma mrozów, i wietrzymy roślinki. Najpierw godzina, dwie, później zostawiamy okno otwarte przez cały dzień, później można i na noc. Zależy od temperatury na zewnątrz. Później możemy otwierać całe okna i ja akurat otwieram balkon i zapewniam im wietrzenie. Kolejny krok to wynoszenie rozsad na zewnątrz. I w tym przypadku też stopniowo wydłużamy czas pobytu sadzonek na świeżym powietrzu. Godzina, dwie i tak dalej. Gdy rośliny były już kilka razy przez cały dzień na dworze, to zostawiamy też na noc. Oczywiście, gdy temperatura na to pozwala. Pamiętajmy też o tym, by bardzo uważać w dni słoneczne. Nawet gdy nie jest gorąco, nasze roślinki mogą dostać poparzenia słonecznego. Dla niektórych może to śmiesznie brzmi, ale słońce też może zaszkodzić delikatnym roślinkom. A zatem, gdy jest słonecznie, ustawmy doniczki w cieniu, kolejnego dnia na pół godziny w słońcu, później zwiększajmy czas przebywania na słońcu. Chciałabym też uczulić na wiatr. Gdy bardzo mocno wieje, to zostawmy sadzonki w domu. Silny wiatr potrafi naprawdę zniszczyć nasze młodziutkie uprawy. Oto przykład. Ja się zgapiłam. Mocno wiało i mam tu niektóre sadzonki połamane. Chyba że koty je tak załatwiły. Nie wiem, ale mocno wiało i mam część sadzonek uszkodzonych. Dlatego bądźmy na to wyczuleni. Ja swoje pomidory jeszcze dodatkowo zabezpieczam palikami. Jak są zbyt wysokie, to wkładam paliki, przywiązuję i wtedy mam pewność, że je wiatr nie uszkodzi. A patyczki to można nawet po suchych kwiatach, niektóre nadają się, są na tyle sztywne i mocne, że do podtrzymania rozsad wykorzystuję. Między doniczki wkładam też różne papiery, żeby one się nie wywracały, żeby też stały w pewnej odległości od siebie, bo one wtedy też się lepiej rozwijają. Mają miejsce na to, żeby puszczać
mocne liście, łodygi. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musimy kontrolować wilgotność podłoża. Sprawdzajmy, czy ziemia za bardzo nie wyschła. Jeśli roślinki stoją na słońcu, na wietrze, ziemia bardzo szybko obsycha. Doniczki są malutkie, dlatego pamiętajmy o tym, żeby podlewać regularnie. Hartowanie. Jakie przynosi korzyści? Hartowanie hamuje wzrost. Rośliny nie pędzą do góry, ale nabierają masy. Stają się grubsze, solidniejsze, twardsze. Liście z kolei robią się bardziej zielone. Roślina zaczyna dużo lepiej wyglądać, jest zdrowsza, bardziej odporna. Pamiętajmy jednak, że rośliny ciepłolubne typu pomidor, papryka, bazylia nie mogą być narażone na zimno. Jeśli temperatura jest za niska, to pozostaje tylko uchylenie okna. Wynosimy jedynie w cieplejsze dni. Minimalna temperatura to moim zdaniem 10 stopni. Rośliny lubiące chłód również trzeba hartować. Będą odporne na niskie temperatury dopiero po zahartowaniu. Jak długo trzeba hartować? Kilka dni dla rozsad lubiących chłód, typu kapusta, sałata. Roślinom ciepłolubnym ja poświęcam więcej czasu. Wysadzam do gruntu najwcześniej po 15 maja, ale już w połowie kwietnia zaczynam hartować. Otwieram okno, w cieplejsze dni wynoszę na zewnątrz. Robię tak, by rozsada lepiej wyglądała i zdrowiej rosła. A zatem hartowanie to bardzo ważny etap w uprawie rozsady. Wymaga nieco cierpliwości, systematyczności, trochę ogrodniczego zacięcia, ale czynności tej nie możemy pominąć. Ma ona wpływ na dalszy rozwój naszych sadzonek. Wpływa na ich wygląd, jakość kwitnienia, owocowania. Decyduje o tym, czy roślina będzie odporna na czynniki zewnętrzne, choroby czy szkodniki. A zatem hartujmy nasze rozsady, by pięknie i zdrowo wyglądały. Jestem ciekawa, jak Państwo to robicie. Czy już zaczęliście ten proces hartowania? Dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę i życzę powodzenia w uprawach.